śpiewa, to musi być niewidoma w Peru. Nie wiem czemu tak jest, jakaś zależność jest. To jest straszne zmarnowanie potencjału oceanu w mieście. Tu na górze dzieje się magia. O kurczę. Słuchajcie, bardzo fajne muzeum. Czupciają się, patrz jak się trzymają za jajca. Jaki wielki kutas. Wow. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Spaliśmy w takim miejscu, że tutaj sobie parkowaliśmy, właśnie z niego odjeżdżam i od razu na plażyczkę sobie wychodziliśmy wieczorkiem z Klaudunią, siedzieliśmy sobie na kocyku romantycznie i rozmawialiśmy i było super. Jesteśmy w parku motyli i ja widziałem 2 motyle, oni dopiero chyba próbują to tutaj jakby wyhodować. No i bywa różnie z tym chyba, ale jest na pewno pięknie i słuchajcie, jest fenomenalny widok, już wam idę pokazać. Jest bardzo miło, przyjemnie nad samym urwiskiem, klifem, także miejsce, żeby pospacerować i popatrzeć, poszukać tych motyli, których jest jeszcze niewiele, ale są. To uważam świetny pomysł. Lima potrafi mieć ładne miejsca. A tu widać, że Lima też ma sporo klasy bogatszej i średniej, no bo mieszkać w takim nowym bloku z widokiem na ocean, to trochę hajsu pewnie tutaj trzeba mieć. Jeżeli chodzi o nieruchomości, Lima jest stolicą, wielkim miastem, miszmasz totalny. Słuchajcie, nowe od dewelopera, dom 160 metrów, 792 tysiące w stolicy. Apartament w Limie 80 metrów, 439 tysięcy. Domek 590 tysięcy, 142 metry, również świeżutki. Rynek wtórny, dom 240 metrów, 839 tysięcy w stolicy w Limie. I tyle. Witamy w dzielnicy Barranco. Aha, no bo przyszliśmy tutaj, bo właściwie 2 miejsca mnie zainteresowały, które chcemy zobaczyć. Jedną z nich, bo ja lubię sztukę, no to jest właśnie murale, taka tutaj ścieżka murali. Ogólnie jest to dzielnica artystów i można tutaj przeróżne galerie sztuki znaleźć. Można też za free oglądać, tak jak my. Nie idziemy do galerii sztuki, bo mój mąż nie lubi oglądać. I jeszcze ciekawostka taka, że też tutaj dużo artystów właściwie mieszka, też między innymi. Fajnie, idziemy zobaczyć to i jeszcze się nazywa Most Znaków i będziemy prosić o spełnienie różnych marzeń. Spotkaliśmy Polaków i to z Wrocławia. No i Przybij Piątaka jest oczywiście we Wrocławiu znany wśród wszystkich, więc myślę, że odwiedzą nasz kanał. Byli w służbowej podróży w Stanach Zjednoczonych i po prostu wykorzystując ten motyw po prostu wzięli i przedłużyli sobie troszeczkę podróż służbową, wykorzystując urlop i przylecieli sobie tutaj. Świetny pomysł. Z tego co wiem, mój znajomy też jak ma jakąś podróż służbową do miejsca, gdzie mu się podoba, to też zazwyczaj wybiera po prostu potem jakiś urlop i loty są na koszt pracodawcy, tak czy siak. Bez problemu można to dogadać. Świetny pomysł, polecam. Hola, ¿qué tal? Hola, bien, gracias, muy lindo. Muchas gracias. ¿Inglés o castellano? No, castellano un poco, a inglés bien. Do you want me to explain my words? We traveling by motorhome and Wow. we don't have space for anything else. That's so cool. Have a good trip with us. Thank you, but it's very beautiful. Yeah, you have very big talent. Thank you. Thank you. Tu jest taka plaża, na którą większość osób nadciąga właśnie na nią.
Jedną rzecz minimalnie chciałbym skrytykować. Mianowicie jest zrobiona droga szybkiego ruchu przy samiutkiej plaży. To jest straszne zmarnowanie potencjału oceanu w mieście, dlatego że ci ludzie marzą o tym, żeby powypoczywać i muszą z autostrady w niebezpieczny sposób zjeżdżać, parkować gdzieś tak z boku w sposób średnio legalny bym to nazwał. I naprawdę też się niemiło siedzi na tej plaży, dlatego że ciągle jest bardzo intensywny ruch. Jest to moim zdaniem zdanie strasznie ciała, dlatego że to jest przez całą długość tutejszego wybrzeża idiotyzm. Zobaczcie w Rio na przykład, ile ludzi siedziało na plaży, ale była jakaś tam droga przy plaży, ale było szeroko, chodniczki, stragany, restauracje. Zajebiście, nie? Oczywiście jak śpiewa, to musi być niewidoma w Peru. Nie wiem czemu tak jest. Jakaś zależność jest. I schody, które tutaj właśnie prowadzą na most znaków. Podobno trzeba na nim pomyśleć życzenie i Się spełni. ja chcę córeczkę i żeby żona była ze mną szczęśliwa, to będzie się przekładało na codzienne stosunki małżeńskie. Jesteśmy w Muzeum Largo. Jest tu Kama Sutra podobno, no i w ogóle jakiś zbiór erotyczny. W większości pokazany na naczyniach, na wazach takich z tągwiach. Więc nie wiem gdzie są, ale będziemy oglądać. Proszę bardzo, są. Ciupciają się, patrz jak się trzymają za jajca. Cipeczka, kuktasek, cipeczka, kuktasek, cipeczka, kuktasek, cipeczka, kuktasek, cipeczka, kuktasek. Jaki wielki kutas. Wow. Ale wsadzić sobie takiego chropowatego to może boleć. Tutaj najeźdźca, ciąża, początek porodu, wychodzi dziecko. O, tu są lodziki. A tutaj to już taki piesek, ale taki, że już mocno z koksem lecimy. A tutaj do świata zwierząt nawiązali. Zwierzęta raczej mają jedną metodę, małpki może mają inną, ale fajowerskie. Idziemy dalej. To mi się wydaje bardzo ciekawe ze względu na to, że jest kolorowe i przedstawia fajne sceny takie z życia. Tutaj jest najprawdopodobniej radość zwierzęcia z przybyłego pana. Tutaj jest jakiś akt zabójstwa. Powiem wam, że to jest ciekawe, że tutaj w Peru było praktykowane bardzo często trepanacje czaszek. O, i tunele w uszach, i ornamenty, i wyglądali jak jakieś robokopy. I to jest złote. Ta wystawa musi być dużo warta. Jest tu również otwarty magazyn i tylko wam pokażę, ile oni tego mają. Słuchajcie. Słuchajcie, bardzo fajne muzeum, bardzo dużo eksponatów ładnie zachowanych i ogólnie fajnie, bardzo ładnie. Polecamy, fancy jest. My lecimy dalej. Cześć. Zostało to zbudowane 1500 lat temu i wyobraźcie sobie, że 1000 lat przed Inkami jeszcze. I co jest ciekawe, to podobno tego typu budowle jesteście w stanie znaleźć niemal na całym świecie. Nie wiem dlaczego, no ale to jest dość ciekawe, że wiecie, no ci ludzie mimo wszystko telepatycznie się ze sobą komunikowali lub po prostu mieli jakieś w miarę podobne pomysły w podobnym czasie, w miarę rozwoju cywilizacji i ludzkiego mózgu. Tutaj byli ludzie Wari, czyli pierwsza cywilizacja tutaj w tych okolicach. Tak pan mówi, że to są piramidy. Ja jestem tutaj. Zajebiście wyglądam, co? Bardzo ładna kupa błota. Jesteśmy
na dachu tych piramid. Tam na szczycie jest cmentarz, a tu jest świątynia. Słuchajcie, tutaj pada deszczu tak 5-10 mm rocznie. Jest tak jak na Saharze, tylko bardziej sucho i oni przez to mogli sobie tutaj robić chicha chicze. Natomiast tutaj właśnie zostawiali do fermentacji, bo chcieli, żeby to była alkoholowa. I wyobraźcie sobie, że oni potem tą chichę z alkoholem pili cały dzień i potem sobie mieli rozmawiać z duchami i taki był zamysł, więc celowo pili cały dzień, żeby być pijanym i móc rozmawiać z duchami. Ci ludzie Lima i ludzie Wari w pewnym momencie gdzieś tam się spotkali, trochę ze sobą powalczyli, a potem się ze sobą zaczęli oczywiście ciupciać i powstał ród Iczma, który tutaj widzicie, że tak wyglądali. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Aktualnie mieścimy się tylko we Wrocławiu i w Lubinie, ale pracujemy nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do naszych lokali. Świetna oferta, świetne menu, wszystko znajdziesz na przybijpiątaka.pl i również zapraszam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Jeżeli chcesz mieć swój biznes i swój lokal gastronomiczny, będziesz go wtedy prowadził razem ze mną. Zapraszam. Jesteśmy w dzielnicy Miraflores. Jest to ewidentnie taka najbardziej ekskluzywna dzielnica Limy i chyba całego Peru, można powiedzieć, z czystym sumieniem. Tu na górze dzieje się magia, mianowicie są właśnie bardzo ładne rzeczy, bogaci ludzie i jedna podobno z najładniejszych galerii handlowych na świecie. Dlatego idziemy ją zobaczyć. Myślę, że w dużej mierze chodzi o ten taras widokowy. O kurczę. To jest Double Malta. Smaczne to piwo jest. Jak na takie zwykłe butelkowe, to jest naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Aha, no lubimy sobie tak siąść przy barze. Ze względu na to, że mamy bar i to jest zawsze dla mnie najciekawsze miejsce. No, zamówiliśmy też argentyński alkohol, o którym wam mówiłem wiele razy, mianowicie na bazie liści koki. Jest to bardzo sławny w Argentynie alkohol, nazywa się Fernet Trans czy coś takiego. I zaraz powiem wam w końcu, jak smakuje po tak długim czasie. Przede wszystkim pan to polał ciepłe. Smak koki, jako liści koki znam dobrze. Trochę się tu przebija, ale bardziej się przebijają inne zioła. Klaudia, powąchaj. No, ale czuć tą kokę, no. Ona taka jest, taki ma aromat trochę. Cukierki też tak pachną. Wow. Fuerte. To jest fuerte, ziołowe fuerte, a nie alkoholowo fuerte. O, na zimno lepiej wchodzi. Z rozpędu. Słuchajcie, jakbyście byli w Limie albo mieszkacie w Limie i wam się coś stanie z elektroniką, słuchajcie, ten chłopak jest niesamowity, nagrywam już swoją kamerą, którą uwielbiam. Electronica Gantier, mój rekomendado, bardzo polecam, dlatego że, no słuchajcie, autoryzowany serwis się nie wyrobił w 2 dni. Robocze, bo mieli kamerę 3 dni albo 4. Chłopak zrobił to w 2 godziny. Słuchajcie, nie ma nawet szmeru piasku w moim obiektywie. Działa zoom. Ciężko, bo ciężko, trochę trzeszczy, ale działa. I działa czytanie karty, która mi już wcześniej szwankowała, ale nie na tyle, żeby mi uniemożliwić pracę. A on zrobił tak, że działa wszystko super, więc bardzo panu dziękuję. Jedziemy z Limy, mimo że jest już późno, to wyjeżdżamy, bo ja muszę jutro chwilę popracować i potrzebujemy dojechać do Tarapoto jak najszybciej. Hasta luego, gracias. Dlatego, że ja muszę trochę popracować, a nam się bardzo śpieszy, bo potrzebujemy być w Tarapoto jak najszybciej, ze względu na to, że tam mamy zarezerwowane już ciekawe rzeczy, o których wam potem powiem. I ja mam kupione bilety do Tajlandii za 3 tygodnie, bez 1 dnia, z Kolumbii. A tam jest, jakbyśmy stąd teraz wyjechali, to tam jest chyba ze 2 czy 3 doby jazdy ciągłej. A chcemy jeszcze trochę pozwiedzać. I wiadomo, że nie będziemy jechać ciągle. Także lecimy i mam kamerę. Dzięki ci! Lima, czy nas zaskoczyła? No nie szczególnie. Czy nas zachwyciła? No nie szczególnie. Miasto jak miasto, odklejone kompletnie od reszty Peru w naszej opinii. Inna klimatem. Na swój sposób niesamowita jak na to, że to jest w Peru, dlatego że jest bardzo odklejona od reszty Peru.
No i mamy naprawione, w sensie mamy zrobiony serwis samochodu, wymieniliśmy olej, wszystkie filtry, pan był bardzo fajny, Argentyńczyk. No i super, że się wszystko udało, jedziemy dalej, także ciao! Dobra, będzie zdjęcie, uwaga. Ale piramidy nie widać.